No i dzień dobry, witam w odcinku 7 o tym, jak budujemy dom na Florydzie. Trochę pogoda nas nie rozpieszcza, tak jak sami widzicie, codziennie pada deszcz, 2-3 godzinki, no ale zawsze jak te 2-3 godzinki pada deszcz, to przeszkadza to pracownikom, no i niestety muszą przerywać. Ale idę do środka, wam pokażę mniej więcej, jak wyglądała taka inspekcja w środku, po tym jak zrobili cały framing tego domu. Wszędzie jest mokro, deszcz pada. To drzewo trochę moknie, ale to tam nie przeszkadza, będzie dobrze. Tutaj ściany są znaczone, który tu bajfor jest krzywy, który wystaje, jest wszystko znaczone. Tak jak tu przyszedł inspektor. To jest inspektor od tego dewelopera, no i on chodzi i zaznacza, tak jak widzicie, tu jest poznaczone wszędzie, gdzie jest krzywo, gdzie trzeba naciągnąć. Tu jest bow, to znaczy, że jest wykrzywione w tę stronę. Tak jak tu macie, jakie idą drzwi, wszędzie jest pozaznaczane według rysunków, gdzie co ma być sfiksowane. Tu wam pokażę też kilka miejsc, w których było źle zrobione. Na przykład tu były wystające gwoździe, gdyż dalej są wystające gwoździe. To wszystko musi być poprawione. Na razie jest poznaczone. Tak samo tu jest poznaczone, tu jest poznaczone. No i ktoś przyszedł, taki inspektor przyszedł od dewelopera. No i on to wszystko poznaczył, nie? Pójdziemy teraz na górę, też wam pokażę, gdzie co jest źle zrobione. Trochę wszędzie mokro jest, no ale to raz, dwa wyschnie. Jeden dzień dobrego słońca. Tutaj temperatury dochodzą do 36 stopni, więc to raz, dwa wszystko wyschnie. Tutaj ta podłoga, gdzie na złączeniach nie jest równa. Tak samo było wszędzie znaczone, że to jest do poprawy. Tak samo tu mamy zaznaczone, że jest do poprawy. I tak samo tu ściany, trzeba to wszystko poprawiać. Tu pisze, że bow jest w tą stronę, trzeba wygiąć. Do tego ja znalazłem kilka rzeczy, których nie były znalezione przez inspektora. Jest kilka miejsc, gdzie dalej te gwoździe wystają. Widzicie, tak jak tu są gwoździe wystające, no to porobiłem zdjęcia. Tak samo tu widzicie, jest pozaznaczane, że to jest wszystko do poprawy. Tak samo tu jest wszystko zrobione do poprawy. Może dach zrobię jutro, bo to wiadomo, deszcz pada. No i to nie jest najlepsza sytuacja, że to moknie, no ale nie ma innego wyjścia. Tutaj ten dom naprzeciwko już też jest obłożony folią ochronną, no i zaraz będzie dach kładzony. Tak to jest zrobione, że pierwszą robią ten dom, później robią ten dom tutaj, no i nasz na końcu robią. Nasz trzeci, znaczy nie na końcu, ale robią trzeci po kolei, później idą dalej. Zaraz wam coś pokażę też, jak to wygląda z drugiej strony. Zaraz jak skończyli nasz dom robić, zaraz jak skończyli framing naszego domu robić, to zaczęli robić tam. No i później tak samo pójdzie ta cała izolacja. Jak skończy u nas, pójdą do nich. Tak samo widać tu, podłoga jest nierówna, no to jest wszystko poznaczone. Tak samo tu, ktoś tu musi przyjść, poprawić. Tam następny jest problem, tu jest następny problem. W każdym momencie tej budowy mogę ja tu przyjść, ja mogę popatrzeć, mogę wysłać zdjęcie. Jak tylko coś widzę, jak tylko coś wiem, piszę e-maila do naszego kierownika budowy, no i chłopak odpisuje. No muszę przyznać, że odpisuje od razu. No tak jak widzimy, ta pogoda nie jest najlepsza. Trochę to się przyciąga. Miało być zrobione pod koniec tego tygodnia. Dzisiaj mamy piąteczek, no a jest zrobione tak mniej więcej 1/3, co miała być tego zrobiona, no ale pogody nie możemy zmienić. Nie ma na co się denerwować, nie ma co tutaj się stresować, jest co jest. Najważniejsze, że to się powoli ciągnie. I mamy fajną niespodziankę, ktoś kupił nową działkę, tak jak widzicie tutaj mamy nowego sąsiada. Widać, to sprzedaje się praktycznie taka jedna działka, co tydzień ktoś przychodzi nowy. Tak jak mówiłem w jednym z odcinków, jak byłem tutaj jeszcze rok czasu temu, to żadnego z tych domów tu praktycznie nie było, to było wszystko otwarte. Tych domów za płotem też żadnego jeszcze nie było. No i tu żadnego domu jeszcze nie było. Zobaczcie, wszystko się to fajnie szybko posprzedawało, no i mamy nowego sąsiada. Może to ktoś z was, fajnie by było. Chciałbym zaprosić was na mój kanał, tam znajdziecie video, jak zaczęliśmy budować ten dom, jak zostały wylane fundamenty, jak w ogóle został postawiony cały ten szkielet domu. Zapraszam, to jest w odcinku 6. No i przy okazji chciałbym wam podziękować za to, że ze mną jesteście, za to, że klikacie lajki, za to, że dajecie subskrypcję. Pamiętajcie, subskrypcja jest ważna, walcie lajka. No i zapraszam na drugi dzień, jak już to będzie więcej zrobione, może już będą stały okna i do następnego. No i wreszcie mamy ciut lepszą pogodę niż mieliśmy przez ostatnie kilka dni. Naprawdę wszędzie mokro, wszędzie dużo deszczu. No padało to jednak, jak jest ta pora deszczowa, to codziennie pada po 2-3 godziny. Mieliśmy poważną burzę, zobaczcie, aż to i to ja tutaj wywróciło. Dobrze, że nikogo w środku tutaj z nim nie było.
no to i to leży, chałupa stoi, więc możemy uznać to za sukces. Jedynie co można nazwać postępem, no to, że jest ta izolacja, jest ona na zewnątrz, jest ona położona na dach, no nie ma jeszcze tych szingli, nie ma dokończonego dachu, nie ma dokończonych bocznych ścian, ale wiadomo, bynajmniej to już trochę pomaga przed tym, że ta woda dostaje się do środka, gdyż przez ostatnie kilka dni codziennie jak tu przyjeżdżaliśmy, no to była tragedia, w środku było bardzo, bardzo mokro, ale zadzwoniliśmy napisałem znaczy e-maila do kierownika tej budowy, no i mówię, słuchaj stary, no trochę tak nie za bardzo, że to wszystko moknie, czy byś mógł tutaj zwołać ekipę, żeby chociaż to izolację położyła, no i udało się, nie? Udało im się to zrobić, położyć izolację, więc nie chcę nawet mówić nazwy tej firmy, gdyż nie jest to zrobione po to, aby ją reklamować, tą firmę, no ale muszę przyznać, że na razie nie mamy problemów, cokolwiek się pytamy, od razu wysyłają e-maila, odpowiadają, piszą i na razie wszystko jest ok, no a wszędzie mokro, wszędzie błoto, wszędzie nie najlepsze warunki do pracy. Tiger, zostaw tego banana. No ale bynajmniej, chociaż mówię, no ta izolacja jest, co nas cieszy, co mnie cieszy. No i tak jak widzicie w środku fajnie, teraz już jest sucho, pomimo tego, że padało tyle deszczów. No są jeszcze miejsca, wiadomo, że tej wody trochę jest, ale 2-3 dni ja gwarantuję, że to wszystko wyschnie. Też wiecie, jak na Florydzie temperatury potrafią codziennie przekraczać 32-35 stopni ciepła i to wysycha. Jeszcze mamy fajnie. Nie mamy okien, więc jest wszędzie przewiewnie, jest ten powiew wiatru, no i to powinno wyschnąć raz, dwa. I mam nadzieję, że już takich miejsc, tak jak tutaj, mokrych, będzie coraz mniej, gdyż to wszystko było mokre. Jak tu byliśmy, jak padał deszcz, udało się dla kierownika tej budowy zawołać tę ekipę, no i chociaż tę izolację położyli, tak jak widzicie tu na dachu, na naszym dachu, no i na tych bocznych ścianach. No i następnym etapem pewnie będzie zrobienie tak jak tutaj okien w tym domu, no i później do nas, Dostaliśmy e-maila, że 6 lipca, 4 lipca jest wielkie święto amerykańskie, 250. urodziny Ameryki, więc obchodzimy je pewnie hucznie. No i później 6 lipca mamy spotkanie, następny meeting. Już jest w planach zapowiedziane, że będzie zrobiona elektryka. Już mamy w planach zapowiedziane, że będzie zrobiona hydraulika, no i będzie położona izolacja i wtedy dzwonimy po swojego inspektora, nie? No i ten nasz inspektor, niezależny inspektor ma przyjść i znowu wszystko sprawdzić zaraz przed położeniem ścian w środku budynku. Czyli już się rusza się tak jak widzicie, żeby nie te deszcze, gwarantuję, już byśmy tutaj nagrywali, jakby była elektryka zrobiona, no ale niestety. Nieraz trzeba się trochę poświęcić, nieraz trzeba pogodzić się z tym, że będą różne właśnie takie przestoje, i nie ma co się denerwować. Najważniejsze, że jest sucho, najważniejsze, że jest coraz bliżej niż coraz dalej. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wreszcie mamy dach, wreszcie mamy okna, wreszcie jest sucho w środku. Zaraz wejdziemy tam do środka, i wam pokażę, co było zrobione. Jest zrobione bardzo dużo. Sorry, że długo nie nagrywałem, ale ciężko jest tak nagrywać po każdym dniu coś po troszku, gdyż każdego dnia było coś tak naprawdę zrobione. Mieliśmy długo przerwę, gdyż nie pozwalała na to pogoda. O, tu proszę, wanna stoi, nie do kąpania, ale mamy już zrobione całą hydraulikę. Tutaj, jak pamiętacie, był problem właśnie z tą rurą tutaj na ten zlew, co zamawialiśmy dodatkowo, ale już jest, wszystko jest zrobione. To była dodatkowa opcja wykupiona, żeby mieć zlew. Wiadomo, w garażu zawsze przyda się zlew. Tak jak widzicie, duże drzwi są. To są takie drzwi tymczasowe, żeby po prostu były drzwi. Jak widzicie, opcję tak samo mamy, dużych drzwi, wszędzie zrobiono. Też to było trzeba dodatkowo zapłacić. No i co mamy jeszcze? Połączenie pod klimatyzację, tak jak widzicie, wszędzie są rury. Fajnie, że to jest zrobione. Tu są rury do kuchenki, żeby wiadomo te gazy, wszystko odchodziło. Są drzwi odsuwane, włożone, są wszędzie okna zrobione. Wreszcie to wygląda jak dom. Niedługo mamy inspekcję. Inspekcja przyjdzie, żeby to wszystko jeszcze raz sprawdzić, zanim pójdą płyty gipsowe na ściany. Następnym etapem jeszcze została nam elektryka. Nie wiem, kiedy zostanie zrobiona elektryka, ale prawdopodobnie na dniach to już będzie zrobione. Woda jest robiona systemem PEX. Wszędzie są te rurki takie PEX-owe, że tak powiem. Wszędzie to jest porobione. Szybko, łatwo, dobrze. Mam nadzieję, że dobrze. Podobno bardzo dobrze sprawdzony sposób. To jest dopiero 3. dom robiony tym systemem.
u nas na osiedlu. Mamy już gaz zrobiony, tak samo tu są rurki gazowe zrobione. No i wszędzie, gdzie ta rurka jest bliżej, jest założona taka właśnie ochrona, płytka ochronna. Cały system jest też właśnie teraz sprawdzany, czy nigdzie nie ma żadnych wycieków. No i jak tutaj, zobaczcie, okno do sąsiadki też już jest zrobione. No i tu mamy wszędzie okna porobione. Tak samo pod klimę, wszystkie te rury już są założone, wszystko jest gotowe. Tu popatrzcie, cały ten system pod klimę jest zrobiony. Klima idzie w tym pokoju, no wiadomo, klimy jeszcze nie ma. Trzeba zrobić wszystkie inne rzeczy, zanim przyjdzie klima, no ale to wszystko już jest gotowe, tylko podłączyć. No i tak samo okno tutaj mamy. Mamy daszek zrobiony, tak zwaną po polsku papą chyba. Tutaj się to nazywa shingles. Jak chłopaki wzięli się wczoraj o 6 rano, jak mi się wydaje, to skończyli o 1 po południu, więc szybko im to poszło. I wyobraźcie sobie, że jak zrobili dach u nas w domu, zaraz poszli na drugi dom i właśnie chyba robią tam teraz. Tak, robią właśnie tam teraz. No tak wygląda dach. Dach już jest też zrobiony. Fajnie, fajnie, naprawdę cieszymy się. Trochę nie lubię tego koloru, no ale nie mam tutaj zbyt wiele do gadania, gdyż tym się zajmuje właśnie to stowarzyszenie sąsiedzkie, podejmuje właśnie taką decyzję, jakie mają być kolory. No i te okna są, fajnie, że są okna już. To już bardziej wygląda to jak dom, niż jak ktoś napisał w komentarzach, że tak się robi tylko stodołę w Polsce. No a tu tak się stawia domy. No niestety jest inne budownictwo i tego nie zmienimy. Tak jak tu widzicie, druga część tego garażu. Trochę padało wczoraj. No i polską tradycją jest to, że po zakończeniu dachu stawia się wiachę tak zwaną, no ale tu nie mamy wiachy. Można zawsze zrobić imprezkę, nie ma problemu, zapraszamy. Można przywieźć tutaj grilla, na deski usiąść, no i poświętować. To jeszcze dochodzi taka amerykańska tradycja, gdy stawia się nowe domy. No i tą tradycją jest, że pisze się takie wersy z Biblii. Tu jest główna właśnie taka ściana nośna, no i to jest główny właśnie taki wers, co postanowiliśmy napisać. I tak samo w każdej sypialni jest inny wers. No i się pisze właśnie takie wersy z Biblii do każdego domu. To jest właśnie taka tradycja amerykańska. Gdzieś tu w kuchni też było zrobione. Każdy pokój pisze się inny wers. Nie pamiętam, w którym miejscu my w kuchni to napisaliśmy, ale zaraz wam znajdę. Gdzie jest z kuchni wers? O, tu jest, proszę bardzo. Taste and see the Lord is good. Mamy trochę ich po angielsku, mamy trochę ich po polsku napisane. Tu gdzieś napisaliśmy zaraz przy wejściu, tak samo jest jeden wiersz. Pobłogosławiony będziesz, gdy wchodzisz i wychodzisz. Gdyż jest to główne wejście i tak się pisze według amerykańskiej tradycji. No i tutaj jest nasza główna sypialnia. No i wers do sypialni, tak samo proszę bardzo, proszę sobie przeczytać. Tak samo do łazienki jest tutaj gdzieś wers zapisany, tu zrobione w łazience. No i w dzieciach pokoju też mamy takie wersy porobione. O, dzieci są domem Pana, Psalm 127:3, Marzena i Robert. No i tu też gdzieś pewnie napisane jest inne. I to jest właśnie taka amerykańska tradycja. O, tu jest to okno. Co nam się jeszcze podoba, dopiero zauważyliśmy to po wstawieniu tych okien, że właśnie te takie paski są plastikowe w oknach. Fajna sprawa, tak jak i tutaj. Tu będzie wszystko wnoszone, wszystkie te płyty gipsowe będą wnoszone na drugie piętro tym oknem, dlatego one nie jest jeszcze założone. No i tak jak widzicie, te paski fajnie wygląda. I co druga rzecz nas też zdziwiła, że nawet tego nie zamawialiśmy, to, że te okna są lekko przyciemniane. Nie wiem, czy to widać jest na kamerze, ale tu jest normalnie, nie, no, a tu jest ciut ciemniej. Fajnie, że te okna są przyciemnione. To jest tył domu, więc tych pasków nie ma, nie są one potrzebne, ale wszystkie okna, co są skierowane naprzód ulicy, są właśnie z tymi paskami, tak samo to na dole jest. No i tak jak tu te okna, te mają paski, fajnie, że to jest zrobione. No i mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku pokażę wam jeszcze, jak jest robiona elektryka właśnie w takim domu. W następnym odcinku zaczniemy od budowania ścian. Póki co walcie subskrypcje. Dzięki za lajki, no i do usłyszenia jutro. No i witam w kolejnym dniu.
Podobno dzisiaj już jest zrobiona elektryka. Jutro ma być inspekcja, ale to już będzie w następnym odcinku o tym, jak wygląda cała taka inspekcja. Po tym właśnie etapie budowy. No idziemy do środka, zobaczymy jak ta elektryka wygląda. No i wiadomo, jak już mamy elektrykę, najważniejszy jest główny panel zrobiony w garażu. Nie chcę tego otwierać, pewnie jeszcze nawet tutaj nie ma tych bezpieczników. Idziemy do środka, zobaczymy jak wygląda. Okej, są już widzę gniazdka, kable poprowadzone. Zajęło im to 2 dni, no trochę dłużej niż każdy inny etap tej budowy, gdyż jak wam mówiłem wcześniej, na przykład podłączenie pod klimatyzację zajęło im 1 dzień, hydraulika zajęła im 1 dzień, no i elektryka zajęła im 2 dni, tak samo okna zajęło im 1 dzień, no o, jest tych gniazdeczek trochę wszędzie widać. Tutaj z jednej strony, tu z drugiej strony. Muszę przyznać, że podoba mi się to, że jest tyle gniazdek. Na każdej ścianie jest praktycznie po 2 gniazdka. O, tu widzę, jakie są poznaczone jeszcze farbą na podłodze różne rzeczy. Nie wiem, co to znaczy. Pewnie coś na górze. A, że tutaj idzie światełko, tu idzie światełko, tu idzie światełko. Okej, rozumiem. Kwadraty znaczą, gdzie ma iść klima. No i światełka i kółeczka znaczą, gdzie ma iść światełka. Trochę dołożyliśmy jeszcze tych gniazdek w niektórych miejscach. Tak jak tu widzicie, to było dopłacone ekstra. Chcę tutaj postawić fajną lodówkę na zewnątrz i dlatego chciałem zrobić oddzielną linię. No i kosztowało nas to $300, gdyż planujemy tu postawić lodówkę, grill, tu zrobić fajny stół do siedzenia. No i na końcu wiadomo basen na środku. Już mamy kilku wykonawców, którzy przyszli tutaj którzy dali nam wycenę. No i zobaczymy jak to będzie szło. No ale wiadomo, pierwsze trzeba zrobić dom, a później będziemy myśleli nad basenem. Tu pójdzie klima. No i wam pokażę jeszcze, gdzie dodatkowo sobie wzięliśmy, bo mam taki fajny pomysł. Chcę dać tak zwane światełka na cały rok, a na przód domu. Dodatkowo dokupiliśmy tutaj gniazdko. Tak jak widzicie, elektryka też jest podłączona pod te gniazdko na samej górze, gdyż z przodu chcę zrobić takie światła na dom. Tu chcę zrobić takie światła na poddaszu tym. Tu tak samo chcę zrobić te światełka. No i tutaj widzicie, jest tutaj drugie gniazdko, gdyż chcemy puścić te światełka znowu z tej strony. To jest nasz plan. Wszystko po kolei. Trzeba pierwszo wybudować dom, a później będziemy myśleli nad światełkami, no ale tak jak mówiłem wcześniej, taka linia każda ekstra coś kosztuje, no i to się uzbiera, wiadomo. Tu daliśmy jeden ekstra kontakt, gdyż chcemy tutaj zrobić ładowarkę do golfkarta, no i to wszystko uzbiera się, wiadomo. Oryginalnie było tu i tu takie właśnie podłączenie pod prąd, no ale dodatkowo wzięliśmy tutaj jedne no i tak to bywa. Jest dużo takich gniazdek, tak jak na przykład tutaj na górze, na suficie. Nie mam pojęcia do czego to jest, no ale jutro mamy inspekcję, inspektor jutro ma przyjść, wszystko to posprawdzać. I tak samo muszę podpisać ten etap budowy z wykonawcą tego domu, więc mamy taki obchód w poniedziałek 6 lipca. No i pewnie będzie trochę pytań, gdyż jest trochę gniazdek, na przykład tak jak tam. Nie mam pojęcia do czego to jest być może dzwonek, no ale dowiemy się jak już z nim tutaj będziemy. No i zobaczcie, jest tych gniazdek pełno wszędzie, wystarczy. Jesteśmy zadowoleni na razie jest ok. Tak samo tutaj nasza sypialnia, no to mamy tu jedno gniazdko, tu mamy jedno gniazdko, tu jedno. No w samym jednym pokoju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gniazdek. No wystarczy, naprawdę wystarczy. Tutaj prawdopodobnie damy duży wiatrak. No jak tu mamy zrobione, jeden włącznik będzie na światło, drugi będzie na wiatrak, a trzeci nie mam pojęcia. Tak jak tu, ciekawe po co to jest zrobione. Pewnie po jakieś światełko albo S, nie wiem co to S jest. Samo tu już wszędzie elektryka zrobiona. Fajnie. Też w następnym odcinku pokażę wam jak to wszystko wygląda. Jak jest już położona izolacja. No i wiadomo, po izolacji idą na to płyty gipsowe. No i po płytach gipsowych szpachlowanie i malowanie. No a później jak już jest zrobione też szpachlowanie, malowanie, to robimy pracę na zewnątrz. No i później na zewnątrz idzie tak zwany siding i po sidingu praktycznie już jest wszystko zrobione. No i przejdźmy tutaj do dziecięcego pokoju. Tak samo zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5 gniazdek tylko w dziecięcym pokoju. Każdy pokój ma oddzielną linię. Fajnie, tu następny dziecięcy pokój, na każdej ścianie praktycznie po dwa gniazdka. Fajnie. Nigdy nie za wiele, no bo wiadomo jest, tutaj im coś się przewróciło. Ale mam nadzieję, że to będzie zrobione. Chyba specjalnie wyłamane było z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia po co, ale
Są te gniazdka porobione. Fajnie, fajnie. Już wanna zainstalowana. Wczoraj stała w garażu, no dzisiaj już stoi tutaj. Tu przyjdziemy, jeszcze wam szybko pokażę na zewnątrz. Ok, tutaj idzie cały licznik, panel na zewnątrz. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tak jak widzieliśmy, zrobiliśmy tutaj hydraulikę, zrobiliśmy tutaj elektrykę, zrobiliśmy tutaj klimatyzację. No i mam nadzieję, że już w następnym odcinku będzie zrobione z zewnątrz. Siding to będzie dużo ładniej wyglądać niż to wygląda teraz, no ale naprawdę jesteśmy codziennie bliżej niż dalej, więc cieszy to oko, cieszy mnie cała ta budowa. Fajnie jest tu przyjeżdżać, widać taki postęp, widać taki progres. Codziennie coś nowego się dzieje. Szybko to budują. Byliśmy tutaj 2 tygodnie temu, wylaliśmy fundamenty, a dzisiaj zobaczcie, mamy okna, mamy drzwi. Zobaczymy, jak wygląda woda. Fajnie, fajnie nad tą wodą. Chyba najbardziej cieszy nas cała ta woda. Fajnie będzie sobie tutaj wieczorkami usiąść przy basenie, popływać. No, woda jest, lżej na serduszku. Łapka w górę. Jeszcze fajną rzeczą jest to, że jest w tym samym momencie budowany taki sam dom z drugiej strony tej ulicy, tak jak widzicie tutaj. No i my sobie tam jeździmy, porównujemy, o tutaj to zrobione, tutaj nie to. Ale na razie wszystko jest ok, na razie na nic nie narzekamy. Się cieszymy, że to tak idzie. No i kończymy na tym ten odcinek. Zapraszamy do następnego. Następnym, tak jak mówiłem, będziemy robić inspekcję, będziemy stawiać płyty i mam nadzieję, że już będzie wykończony dom.